Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. O zimowaniu motocykla było już na tym kanale trochę mówione, ale jako, że idzie kolejna zima, to pomyślałem sobie, że możemy przypomnieć sobie małe co nieco. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu o zimowaniu motocykla, to serdecznie zapraszam na kanał, jak również możecie zobaczyć wersję short z tego filmu, link macie w opisie. Bo co by tu nie mówić, każdy wie najlepiej, co dobre jest dla jego motocykla, ale jakieś uniwersalne zasady są i warto, aby były przekazywane dalej. A więc zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Oczywistą oczywistością jest to, że jako pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrobić przed zimowaniem naszego motocykla, to porządnie go umyć. Mycie motocykla. Aby na naszym lakierze nie porobiły się jakieś wrzery, powinniśmy porządnie go umyć, czy to na myjni samoobsługowej, czy to pod domem, wiadrem z wodą i mięciutką gąbeczką. Powinniśmy zajrzeć we wszystkie zakamarki, porządnie je wyszorować tak, aby do snu zimowego motocykl ułożył się czysty i pachnący. Następnie powinniśmy zadbać o łańcuch, w pierwszej kolejności powinniśmy wyczyścić go specjalnym preparatem, a jeżeli takowego nie posiadamy, to nawet naftą i pędzelkiem. Następnie spłukać bieżącą wodą lub poczekać do wyschnięcia. Kolejnym krokiem jest już smarowanie łańcucha odpowiednim środkiem, tak aby go ładnie zakonserwować. Jeżeli w waszym motocyklu jest sporo chromów, to zawsze możecie je nawoskować przy okazji woskowania elementów malowanych. Zachowają one wtedy swój blask przez cały okres zimowania i kiedy odpalicie motocykl na wiosnę, to będzie lśnił jak z salonu. Punktem drugim na naszej liście to zadbanie o płyny. Serwis olejowy. Oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie zimujecie swój motocykl, bo jeżeli to jest ciepły i suchy garaż, to o wiele rzeczy nie musicie się martwić. Ale jeżeli wasz motocykl zimuje na dworze albo w jakimś nieogrzewanym blaszaku, w którym temperaturę może spaść poniżej 0 stopni, to warto sprawdzić, czy przypadkiem nie macie płynu chłodzącego, który mógłby zamarznąć. Jeżeli nie jesteście pewni, jaki płyn jest wlany albo nie zmienialiście go przez kilka lat, to warto by było przed zimą zmienić taki płyn, aby przypadkiem nie doszło do zamarznięcia i uszkodzenia obiegu. Kolejną rzeczą, którą warto zainteresować się, to paliwo w naszym baku, a dokładnie zadbać o to, aby było go pod sam korek. Jeżeli zalejemy bak do pełna, to zniwelujemy możliwość powstania wody w baku, a co za tym idzie, nie dopuścimy do powstania korozji wewnątrz tego baku. Ja wyznaję zasadę, jeżeli parkujesz w garażu, to olej można spokojnie wymienić przed zimowaniem. Będziesz miał pewność, że żadne osady nie osiądą na dole silnika, nie zaczną się przylepiać, a na wiosnę wyjedziesz już na gotowym oleju. Jeżeli natomiast parkujesz w miejscu chłodniejszym, jak wcześniej wspomniałem, w jakimś blaszaku albo na dworze, to olej zmieniłbym dopiero po zimowaniu. Owszem, ryzyko z osadami oczywiście występuje, ale bardziej od tego martwiłbym się, czy przypadkiem w skrajnie niskich temperaturach w silniku nie dojdzie do wytrącenia wody, a co za tym idzie do wymieszania się tej wody z olejem silnikowym. Później odpalając motocykl na wiosnę i jeżdżąc z nim cały sezon, można jeździć właśnie na takim rozwodnionym oleju. Dlatego jeżeli nie parkujesz w cieplutkim garażu, to na wiosnę odpalając swój motocykl i tak duża część osadów z dołu zostanie wypłukana i wejdzie z powrotem w olej, ale wtedy można od razu jechać na wymianę i wiosnę rozpocząć od świeżutkiego oleju. Trzecim punktem na naszej liście to zadbanie o prąd. Akumulator. Jeżeli zimowanie twojego motocykla odbywa się w ciepłym garażu, a twój sezon zimowy nie trwa dłużej jak 2 miesiące, to nie ma się czym martwić, sprawne ogniwo powinno bez problemu to przetrwać. Jeżeli natomiast należysz do tej drugiej grupy motocyklistów, którzy odstawiają swój motocykl do zimowania w listopadzie, a wyciągają go z powrotem na dwór dopiero w kwietniu, to nawet jeżeli masz dobry nowy akumulator, powinieneś zadbać o jego regularne podładowanie. Są specjalne urządzenia, które podłącza się do akumulatora i utrzymują one optymalny poziom naładowania przez cały okres zimowania. Ale jeżeli nie chcesz wydawać na to pieniędzy, to po prostu można raz na miesiąc podłączyć akumulator pod prostownik i nakarmić go trochę prądem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł.
Kolejnym punktem na liście jest ułóż swój motocykl do snu zimowego. Zadbaj o opony. Jeżeli Twój motocykl wyposażony jest w stopkę centralną, to powinieneś z niej skorzystać. Jeżeli nie masz stopki centralnej, a masz od kogo pożyczyć stojaki pod koła, to również jest to bardzo dobre wyjście. Powód jest banalnie prosty. Kiedy motocykl stoi przez długi czas nieużywany i stoi bezpośrednio na swoich oponach, a nie na stopce centralnej czy stojaku, to może dojść do deformacji opony. To samo jeżeli są źle przechowywane opony, czy to letnie, czy zimowe od samochodu. Nie powinny one leżeć jedna na drugiej w piwnicy przez 6 miesięcy w roku. Jeżeli motocykl stoi nawet na stopce centralnej, to jego tylne koło wisi w powietrzu, a duża część ciężaru motocykla spoczywa właśnie na tej stopce. Przednie koło w tym wypadku otrzymuje bardzo mały nacisk. Plan deka. Jeżeli, jak wspomniałem, zimujecie swój motocykl w ciepłym garażu przy domu, to nie jest to wymagane, zawsze możecie odkurzyć sobie go ręcznie. Natomiast, jeżeli zimujecie motocykl na dworze, w zimnym blaszaku, to warto by było, aby przykryć go jakąś plandeką albo w blaszaku kocem. Zapobiegnie to osadzaniu się na lakierze brudu, pyłu, śniegu, wody i tym podobnych rzeczy. To, co jest ważne, to to, aby zadbać o przewiewność materiału, którym zostanie przykryty motocykl. Bo jeżeli przykryjemy taką plandeką motocykl na dworze albo kocem w blaszaku, to prędzej czy później dojdzie do skraplania pod nią wody, a tym samym może zacząć się robić rdza lub mogą zacząć się po prostu niszczyć elementy, na których ta woda się osadziła. I nie trzeba sprawdzać tego co drugi dzień, ale raz na parę tygodni warto by było się wybrać do garażu i po prostu przetrzeć go suchą szmatką. I ostatni punkt na liście, a zarazem najczęściej popełniany błąd – przepalanie motocykla. O tym punkcie również zrobiłem film, możecie sobie go obejrzeć na kanale, jak również macie tutaj podlinkowany. Jest to bardzo częsty błąd osób, które chcą pomóc swojemu motocyklowi, a tylko wyrządzają mu szkodę. Nie będę tutaj robił wywodu tak długiego jak w tym filmie, ale powiem pokrótce. Jeżeli już chcecie usłyszeć swoją maszynę, zrobić jej dobrze i rozgrzać ją do czerwoności, proszę nie odpalajcie motocykla i nie zostawiajcie go na te 5 minut na postoju. Odpalcie motocykl, odczekajcie 1-2 minuty, żeby się zagrzał i wybierzcie się na przejażdżkę, kilkanaście kilometrów, tak aby rozruszały się wszystkie elementy w motocyklu, jak w trakcie normalnej jazdy. Najgorsze co można zrobić to właśnie odpalić motocykl, postać przy nim 10 minut z piwkiem, popatrzeć jak chodzi, a następnie go zgasić i znowu przyjść za miesiąc i to zrobić. Ani nie rozrusza się w ten sposób łańcucha, ani nie rozgrzejecie gum. Nie przewieje się odpowiednio wszystkich miejsc, które w trakcie jazdy byłyby przewiane. Nie rozruszacie zawieszenia. W zasadzie nic dobrego dla motocykla nie zrobicie. A więc jeszcze raz, jeżeli już chcecie odpalić swój motocykl, to koniecznie się na nim przejedźcie. No i to tyle w tym krótkim filmie na temat zimowania motocykla. Tak jak na początku mówiłem, temat stary jak świat, ale warto go powtarzać, aby sobie utrwalić. Dziękuję wszystkim za oglądanie, jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Szerokości na drodze, na razie, cześć!